Cześć! Wracam do Was z kolejnym projektem opryskiwacza. Tym razem mamy 2 w 1, ponieważ dodatkowo jest to walizka do przenoszenia akcesoriów oraz środków chemicznych. W środku znajduje się pompa Seaflo 8,3 bara na uszczelnieniach EPDM, także można powiedzieć, jest to już taki projekt bardziej heavy duty. Różni się tym od tego poprzedniego, że tutaj faktycznie pH 14 można używać, tam no tak te 8-10 to było maksymalnie. Także przejdziemy sobie teraz do prezentacji i omówienia tego sprzętu. Miłego oglądania. Lico urządzenia prezentuje się następująco. Mamy tutaj 2 złącza typ 26 żeńskie. Tu jest wejście do pompy, z tej strony mamy wyjście, dodatkowo jest przełącznik kołyskowy wodoodporny, aby można było sobie sterować pompą tak, jak sobie byśmy tego życzyli. Dodatkowo został tutaj zabezpieczony kabel elektryczny ławikiem. Na boku mamy, można powiedzieć, taki uchwyt do podwieszania kabla. Na górze taki klips, żeby można było montować we wiaderku wąż do poboru wody. Przejdziemy sobie teraz do wnętrza. Odpinamy zabezpieczenia, no i tutaj macie fajny taki system, że faktycznie ta klapa jest blokowana i nic nie spada na ręce, a jak takie coś się dzieje, no to też jest dosyć to uciążliwe. Jak widzicie, środków mieści się tutaj dosyć sporo, mamy różnego rodzaju pojemniczki półkilowe, interior cleaner, tutaj mamy 2 press spraye, płukankę, deskę na zachlapania, 2 czołówki, latarkę UV, termometr, szczotkę jedną, drugą, miarka jest pod spodem, neutralizator, płukanka, odplamiacze, także można powiedzieć, mieści się dosyć sporo. Pompa znajduje się tutaj między przegrodami, została ona oddzielona, aby była bezpieczna, nic jej po prostu nie poobijało. Także jak widzicie, Seaflo 8,3 bara. Oględziny zrobione, to co? Testujemy. Na początek zrobimy sobie test ciśnienia. Tutaj macie manometr już podpięty i możecie zobaczyć, ile faktycznie generuje barów ta pompa Seaflo. Jak widzicie, dycha. Tutaj jeszcze Wam pokażę ciśnienie podczas pracy. Osiem barów. Kolejny test to przepływ wody w litrach na minutę. 3 litry powinno wyjść, także my robimy sobie teraz takie małe porównanie. Po 30 sekundach mnożymy razy 2. Dobra, test zakończony. Jak widzicie, mamy 1500 ml, czyli można powiedzieć razy 2, 3. 3 litry na minutę to jest dokładnie tyle, ile deklaruje producent. Krótka prezentacja jeszcze oprysku. Strasznie wieje w tym maju, także troszeczkę ten oprysk nam zwiewa. Słuchajcie, jeżeli chodzi o lance, no to faktycznie ciśnienie jest dosyć mocne. Po otwarciu natrysku tłoczek ma problem się domknąć, także nie dziwcie się, ponieważ to jest lance dostosowany tak naprawdę na 4 bary. Tutaj mamy 2 razy więcej ponad, więc ma prawo nie funkcjonować tak, jak powinna, prawda? Niby gdzieś tam jeszcze w jakichś opisach można wyczytać, że teoretycznie max 8, ale no nie ufałbym temu. Także jeżeli chodzi o takie opryski do wykładzin, super sprawa, metry naprawdę bardzo szybko znikają, jeżeli chodzi o tą pompę. Ale tapicerki to ja bym tutaj jednak robił natrysk z sawką, aniżeli lancą. Kolejną niewątpliwą zaletą tego urządzenia jest fakt, że macie na jednym zleceniu 2 pompy. Czasem bywa tak, że w odkurzaczu pompa Wam umiera, no i problem. Musicie załatwić sobie drugi sprzęt, jaś wypożyczyć, jak nie macie w domu. Katastrofa, prawda? Pod względem tego, jak Was postrzega klient. Także tutaj macie dodatkowo drugą pompę, jak widzicie jest dosyć mocna. Wymieniacie wodę we wiaderku, albo po prostu jak macie drugie wiaderko, no to wiadomo, tankujecie płukankę, zapinacie ssawkę, no i tak samo możecie po prostu wypłukiwać dany materiał, prawda? Także no tutaj myślę, że jest to dosyć też fajna opcja. Jak sami widzicie, przy niewielkim nakładzie finansowym można budować całkiem niezłe projekty, także jak podoba Wam się nasza praca, no to zostawcie łapkę w górze, napiszcie komentarz, czy jest to fajny projekt, czy raczej jest to bubel tak zwany, że nie ma to sensu. I subskrybujcie kanał, by być na bieżąco i oglądać następne materiały. Do zobaczenia. Cześć!